Siemanko, pozdrawiamy z brudnego, śmierdzącego, a zarazem pięknego i jednego z najlepszych miast na świecie, czyli z Bangkoku. Paweł jest po 3 walkach na Mistrzostwach Świata. Wygrał już swoją walkę z gościem z Brazylii, z gościem z Singapuru, dzisiaj pokonał gościa z USA i jutro na legendarnym stadionie Lumpini zdobędzie pas mistrza świata. Trzymajcie kciuki, a jak nie zdobędzie, to i tak zobaczy, ale zdobędzie. Także to jest najważniejsze. Samo to, żeby walczyć na Lumpini Stadium, na najbardziej znanym stadionie Muay Thai na świecie, to już jest wielki zaszczyt. Pokonać 3 przeciwników na Mistrzostwach Świata, to już jest coś wielkiego. A jutro finał i Paweł stanie do walki o mistrza. To jest mega. Także dzisiaj mamy parę spraw do załatwienia. Trzeba go naładować energią pozytywnie, wyleczyć wszystko, jakieś kroplóweczki, paści, luz, że jutro był w 100% sprawny. No i oczywiście musimy dobrze sobie dzisiaj jeszcze pojeść, ale Paweł nie może przesadzać. Ważenie jest codziennie, w każdy dzień mają rano ważenie od 8 do 10, później rozpoczynają walki. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział całego przebiegu tych mistrzostw świata, jak to wygląda i tak dalej, pamiętajcie, że to jest drugi film, to jest finałowy. Wy najpierw wyłącz ten, zobacz poprzedni, a dopiero później wróć tutaj oglądać finał. Jesteśmy właśnie na Chinatown i tutaj to jest taki klimacik. O, mniszka, ja nie wiedziałem, że w Bangkoku to są mniszki. No mniszka szła. Kobieta, mnich. No, w innych krajach występują, na przykład pierwszy raz widziałem w Birmie, ale tutaj nie widziałem jeszcze. Chinatown, wszędzie sprzedają różne ozdoby na chiński Nowy Rok, ponieważ 10 jest wielkie święto, tutaj chiński Nowy Rok. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo duży procent ludzi żyjących w Tajlandii to są właśnie Chińczycy. I to jest aż tak duży, że kiedyś byłem aż zaskoczony. O, zobaczcie, jaki markecik z jedzonkiem. I to takie typowe jedzonko tajskie tutaj jest. Chinatown. Ale się tu będzie działo. Ja pamiętam, jak tu byłem w tamtym roku, na chińskim Nowym Roku, to się nie dało przejść po prostu, nigdzie. Tyle ludzi było. Aż przesada była, także nie polecam wam, szczerze mówiąc. Nie dało się naprawdę kroka zrobić. Przy jakimś wybuchu paniki giną ludzie i to bardzo dużo. Ja się zastanawiam, co my tak chlapią, to ty mnie chlapiesz. Nie, chlapłeś mnie. Idziemy z Pawłem teraz do szpitala czy do kliniki? To jest szpital czy klinika? Szpital. Do szpitala. Właśnie musi sobie załatwić coś przeciwbólowego i coś, żeby zeszła puchnizna z oka. Ponieważ w 3. walce dostał łokcia od Amerykanina. Lekkie rozcięcie na uchu brwiowym. No i robi się lekka śliwka, troszkę zamyka oko, także trzeba coś z tym zrobić. No i dodatkowo, jak będzie okazja, to zrobię jakieś kroplówki witaminowe, żeby wszystko uzupełnić, żeby troszkę energii było. Autobusy z Bangkoku. Drewniana podłoga w środku. Przejazd autobusem. Złotówkę. 8 tajskich batów bo kosztuje przejazd. Patrzcie, jaki smog. Zobaczyli nas i nas wysyłają do innego. Musimy jechać do Bangkok Hospital. Ale to nic. Nawet z jednym okiem jutro wygramy. Ale bez oka. Wiecie, co jest najważniejsze? Że nie było tylko zamknięte. Właśnie, żeby dopuścili. Będzie pęknięte i otwarte, nie ma znaczenia. No, żeby było nie zamknięte. No, żeby było otwarte, że sędzia się nie doczepił. Zamknięte oko. To by była normalna, to był strzał w kolano. Mamy cały dzień, damy radę. Jakbyście się pytali, jak wygląda służba zdrowia w Tajlandii? No proszę. 5 gwiazdek. Ale bardzo droga. Zawsze trzeba mieć ubezpieczenia, jak tu przyjeżdżać. Pamiętajcie, bo szpitale są okropnie drogie. Widzicie typa? Jutro walczy o mistrza świata, dzisiaj się wyleguje. Wszystko załatwione. Paweł dostał witaminki, glukozę, dostał tabletki na oko, maść. Jutro rano oko ma być sprawne. I będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby sędzia dopuścił. No nie ma nawet innej opcji, to
Jak coś, to mu na taśmach klejących przykleimy i czapkę założymy i będzie otwarte. Żeby tylko doktor zaakceptował. Bo doktor jest rano, przy ważeniu. To jest problem. Właśnie. Jakby był po południu, to po południu mamy jeszcze wtedy pół dnia na leczenie oka. Ale doktor jest rano. Masz? No. Także wracamy teraz. Jedziemy na jakiś maser jeszcze, żeby połowę trochę mięśnie popuszczało. Kolacja, relaksik i do spania. Taksówki są najtańsze tutaj, pamiętajcie. Są tańsze nawet jak weźmiecie taką taksówkę od jakiegoś Graba, Bolta czy coś takiego. Tylko, podkreślam, tylko musi włączyć taximeter. Bez tego cena kosmos. To wam gwarantuję. Także taximeter i wtedy jedziecie najtaniej jak się tylko da. No. Jedziemy na jakąś kolację, odpocząć. Jutro rano trzeba wstać o 7, ponieważ o 8 trzeba być na ważeniu. Miejmy nadzieję, że oko się Pawłowi otworzy do jutra i że żaden z lekarzy nie będzie protestował. No, może to jest poniedziałek, 5 luty. 5 lutego dokładnie. 5 luty. Pawła oko. Ładne oczko było. Ważne, że go dopuścili. Właśnie przyjechaliśmy na ważenie do lekarza, a później walka, mistrzostwo świata WBC. O, ostatnie ważenie. O kurwa, coraz mniej. Ze stresu troszkę spadło, także dobrze, dobrze. Można zjeść spore śniadanie takie, będzie dobrze. Dobra. Pada idealnie, teraz trzeba iść do lekarza. To jest najbardziej stresujący moment. Ale spoko. Medical? Paweł, tak. There's no problem. Outro van hier. Maar wat hier, niet geil, geef al een gold medal. I elegancko, każdy zadowolony. Tak jest. Walka na Lumpini Boxing Stadium. Marzenie. Sęczaj. Człowiek legenda. A, tu jeszcze nic nie ma. Dobra, tu jest jeszcze wszystko. A, to jest jeszcze ciemno. Tak, tak, dobra, no to przyjdziemy później. Zobacz się, zależy. No na razie. Wejdź sobie do ringu, Paweł, może. Wejdź sobie do ringu, zobaczysz jak to jest. Mamy walkę. Pięknie. A stresik był, chłop całą noc nie spał przez to, że się bał, że go nie dopuszczą przez to oko. Dziś tu będą 2 złota. Będą. Ale to jest, Paweł. Kurwa, że jestem podniecony cały. No. Spokojnie, trzeba dobrze pojeść, energii złapać troszkę. Ale ten ring jest większy chyba niż tamte, co są. Większy jest, na pewno, nie? To widać, że naprawdę jest duży. Bardziej będzie przed nami uciekał. To jest. Amazing Thailand sponsor. Tutaj możecie zobaczyć Amazing Muay Thai Festival 2024. Paweł, teraz tylko wykonania robota i mamy to. Jeszcze 9 minut walki przede mną mamy. Dokładnie tak. Albo mniej. Albo mniej. 100% z siebie. I po wygraną. No, już dojechaliśmy z powrotem w okolicy Khao San Road. Znaczy ja dojechałem, Paweł jeszcze w trasie zbaliśmy na 2 osobnych skuterkach, bo po prostu przez Bangkok przejechać z jednej strony na drugą o pewnych godzinach. To jest kosmos. W sumie o każdej godzinie jest przerąbane.
No ale rano i po południu, jak ludzie idą do pracy i wracają z pracy, to jest w ogóle już katastrofa. Tutaj trzeba brać właśnie skuterki najlepiej. Bo wszystko inne stoi w korkach, a skuterek zawsze fajnie przeleci. Haircut 100 batów. No to jest cena. To ma być kawiarnia, jak coś. Nie mogę nic. O, jest Paweł. Śniadanko zjedzone, energii trochę doładowane. Akurat idę teraz zabrać swoje rzeczy z hotelu, bo trzeba zrobić check-out. I później jedziemy jeszcze. Co później jedziemy? Do mnie. Aha, jedziemy do Pawła do hotelu. A później jeszcze musimy do szpitala rozpojechać. No i później już na Lumpini Stadium. Już coraz bliżej. Łogie. Już i tak wielki sukces osiągnięty jest. Walka na Lumpini Stadium. Ale powiem wam, że naprawdę to wczoraj z tym okiem to był taki stres, że no nawet sobie nie wyobrażacie tego. Całą noc. No, nawet sobie nie wyobrażacie sobie tego, jak można już tak wysoko dojść, że już stoicie praktycznie na tym ringu, walczycie na Lumpini Stadium, no, na stadionie, o którym każdy zawodnik Muay Thai marzy. Zresztą, jak mnie oglądają jacyś zawodnicy Muay Thai teraz, to możecie to potwierdzić, że zawalczyć na Lumpini to jest po prostu coś wyjątkowego. Dźwięka na torcie w karierze. A tu nagle cyk, oko takie. A jakby nie otworzył, to by go nie dopuścili. Bo i nie można by było mieć do nich pretensji. Bo lekarz miał prawo odwołać walkę ze względu na stan zdrowotny zawodnika. Jeśli oko by było zamknięte, bo wtedy jest narażenie zdrowia takie bardzo duże. Na szczęście. Na szczęście. Na szczęście Pawła i moje. Na szczęście. Trzeba zrobić wszystko, żeby oko się otworzyło. Nie ma źle, pokaż jakie jest oko. Ale otworzyło. O. Nie wygląda za ciekawie, ale jest na tyle dobrze, że może walczyć. Patrzcie, jak wygląda noga po 3 walkach. A jeszcze 4 za chwilę. Idziemy jeszcze zjeść ostatni posiłek. Paweł będzie jadł głowy kaczek. One dodają podobno ekstra siły. Podobno tak było gdzieś. To wiecie, no. Trzeba spróbować, no nie grozi mu spróbować. No. Odryć się chyba nie odruje, no ludzie to jedzą. Dziwię się, ale podobno jedzą. Ja na przykład nigdy nie spróbowałem kurzych łapek. A niektórzy mówią, że są smaczne i zdrowe bardzo. Bardzo dużo żelatyny mają podobno. Lokalny markecik. Coś tu znajdziemy zaraz. Ale jakaś. Szybki obiadek. Sticky rice z targu. Do tego pół kurczaka. Thai no, you only here, not here. Nie. Podpowiedzi dostajemy od kierowcy. Wiecie, jak jest w Tajlandii super? Z każdym porozmawiać o Muay Thai. To ludzie kochają po prostu Muay Thai. Z panią w restauracji, z kierowcą taksówki, kierowcą tuk-tuka. Totalnie, gdzie nie pójdziecie, z każdym możecie o Muay Thai sobie porozmawiać. Przyjechaliśmy. Ostatnia prosta. Jeszcze 3 walki. No wchodzimy.
Jedziesz, Paweł! Do przodu, Paweł, nie do tyłu. Jedziesz do mistrzostwa! To pamiętaj. Paweł, ty robisz presję, nie on. Nie robisz presję. Odchodź, drogu, odchodź! Dobrze. Trzymaj środek ringu cały czas. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dawaj. Cała seria. Bardzo dobrze. Kończ nogą. Noga. Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Nie atakujesz. Zbieraj punkty. Paweł, ty atakujesz, pamiętaj. Odchodź z rogu, odchodź z rogu. Dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Góra dół. Góra dół, rogi, pamiętaj. Bardzo dobrze, Paweł. Góra dół. Spróbuj coś nam odrobić. Garda szczelnie. Do tego rękę mi! Tak! Dawaj, Paweł, ty robisz presję. Bardzo ładnie, ty robisz presję. Paweł, ty presję rób. Dawaj, dawaj, rób, teraz ty atakujesz. Atakujesz. Paweł, ty atakujesz, pamiętaj. Dobrze, jedziesz teraz nim. Paweł, atakujesz. Dawaj, dawaj. Presja, presja. Presja. Do przodu! Już! Pierwszy! Dobrze, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Bardzo ładnie, dawaj. Góra dół. Paweł, góra dół. Dawaj, ty atakujesz, ty robisz presję. Wracaj w ręce! Trzymaj go!
Dawaj! Chodzi! Dawaj, odwrócą! Robisz to! Robisz to!
to inni sędziowie są teraz. Ale By musiało być to naprawdę, wiesz, o co wiesz, nie? No, oni się nie rzadko przydadzą. kto, gdziekolwiek, jakimkolwiek Wiesz, jak to sposobie, już wiesz, nie? wiesz, jak było z tą Izolanem, też się nie przyznaje. Wygrana jest nasza. Musiałem zapłacić za to 200 euro, żeby rozpatrzyli wniosek i protest. Jakbym przegrał, to ja to nie mam pretensji. Na serio, jakbym przegrał z lepszym, ja ale jechałem z nim 2 rundy. Nie przegrał. Jedna runda była wyrównana, bo na niego, ale 2 były moje. Czekamy jeszcze 3 minuty. Poszło bardzo, bardzo niesprawiedliwie. The result? Okay. This brew, 10-9. 10-9. No, that is no good, no good. It's okay. Frankie, please, you need to respect they judge the fight red blue. They don't judge the fight by country or anything. They judge the fight red blue. They don't look at the country or the fight. Okay. Respekt, das ist was ich denke. That's it. Maybe tomorrow watch the fight again and then maybe you'll change. I'm rapping 2-1. That's okay. Okay. To było strasznie nie w porządku, naprawdę. Ale pamiętajcie, koniec końcem, samo zawalczyć tutaj na Lumpini Stadium, to już jest zwycięstwo. Wygrać 3 walki na Mistrzostwach Świata, żeby dostać się do finału, to już jest zwycięstwo. I wiedzieć, że się prowadziło tą walkę, może nie pierwszą rundę, bo mógłbym się, okej, pierwszą rundę miał lepszą tamten chłopak, ale druga i trzecia była Pawła. Ale cóż, tak to jest. Sam znał na swoim przykładzie taki jeden wynik właśnie. Sędziowie później chciałem złożyć protest, no ale w Polsce tutaj wiecie, 200 euro. W Polsce mi powiedzieli 1000 euro. A później jeszcze do mnie zadzwonił właściciel, powiedział: Piotrek, nie składaj, bo sędzia się tak nie przyzna. A później po paru miesiącach powiedzieli: no przecież ty wygrałeś walkę, no ale wyszło jak wyszło. No i tak to jest. Teraz muszę szybko taksę złapać, bo za 50 minut mój autobus odjeżdża, a to mam jeszcze 30 minut drogi. Mam nadzieję, że zdążę. Dobra, jestem na Mochit Bus Station. Że tak ciężko było dorwać bilet. W ogóle jest chiński Nowy Rok, znaczy dokładnie jest sobotę, ale przez 2 tygodnie w sumie nie mają tak jakby jakiejś imprezy i z biletami po prostu zwariowali na samolot. Kosztuje bilet, że jakbym chciał dzisiaj wrócić, to około 1500. A zresztą, jak sprawdzałem wczoraj i przedwczoraj, to już nie było. Na jutro 2000 zł. Gdzie normalnie cena biletu to jest jakieś 100 zł, max 200. Za 200 to nieraz 2 strony się leciało. Dlatego się zdecydowałem wrócić autobusem, ale biletów też nie było. No i udało mi się tak, że... O, patrzcie, hymn i wszyscy stoją. Tajowie. No i udało mi się, że dołożyli jeden więcej bilet, jeden więcej autobus. Mi się udało. No i mamy 8 rano. Jestem niedaleko, dobra, 10 km od Bangtao, Muay Thai MMA, gdzie mamy nasz kolejny obóz Muay Thai, a dokładnie obóz, który nazywa się Nag Muay Camp. Jest to już 9. edycja. Świetnie dojdzie, ponad 40 osób przyjechało do nas trenować. Jesteśmy zachwyceni. Kolejny będzie w kwietniu, ale też już nie ma miejsc. Rozchodzą się jak świeże bułeczki. A kolejny będzie w sierpniu. Także jeśli ktoś będzie chętny przyjechać do nas na obóz w sierpniu, zapraszamy, za niedługo wystartują zapisy. To by było na tyle. Zapraszam Was jeszcze serdecznie raz na Pawła Instagrama, czyli Paweł, podłoga Muay Thai, podłoga Fighter i oczywiście do zostawienia subskrypcji u mnie. Pozdrawiam.